Czy film, który 3 lata przeleżał na półce, bo od momentu nakręcenia go do momentu wypuszczenia minęły właśnie 3 lata, może być rzeczywiście dobrym, ciekawym i przede wszystkim straszącym, bo o to głównie chodzi. No, Miasteczko Salem no to jest na podstawie twórczości Stephena Kinga, więc wiadomo, że taka była zasadność. A za film odpowiedzialny był James Wan, facet, który dał nam wiele, naprawdę wiele różnego rodzaju straszaków, od Piły przez Obecność, Naznaczony i tak dalej, i tak dalej. Że wspomnę też ulubiony horror Rafała z Galerii Horroru, czyli Klątwa La Llorony, więc razem ze scenarzystą z Garym Dubermanem stwierdzili, okej, my się za to weźmiemy. W ogóle taki był pomysł, o tym powiedział Gary Duberman w wywiadzie udzielonego Den of Geeks w 2019 roku, Den of Geek, że jego celem w nowej wersji jest ponowne uczynienie wampirów przerażającymi. Chce odejść od seksowniejszych, bardziej romantycznych nieumarłych, którzy zarażali kulturę popularną przez większą część ostatniego ćwierćwiecza. Dzięki wszystkiemu od wywiadu z wampirem, po zmierzch, pamiętniki wampirów i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście panowie stwierdzili, odchodzimy od tego. No i okej, rzeczywiście w porządku, nie przeszkadza mi to, ponieważ Miasteczko Salem, a to już w tym momencie bodajże 4. wersja tejże twórczości Stephena Kinga, no niekoniecznie mnie porwało, muszę przyznać. Niekoniecznie rzeczywiście te filmy były dobre, bo te produkcje z lat 70., 80. to się rzeczywiście bardzo zestarzały, no a niekoniecznie było rzeczywiście dobrze, fajnie, sensownie. Ale widać od początku rzeczywiście, że panowie postanowili, że będzie szybciej, będzie mocniej, będzie dawaj, dawaj, dawaj. I to nie zawsze lepiej jest. Bo jak na początku obejrzałem, stwierdziłem, w porządku, mamy fabułę, jest pokazana, wiele wątków jest usuniętych, jest fabuła pokazana dosyć szybko, bo mnóstwo rzeczy jak najbardziej jest niepowiedzianych, gro z nich dostajemy tam gdzieś pokazane, wiesz, są napisy początkowe, jest czołówka i tam jest już pokazane, co się dzieje. No i to w tym momencie już, stwierdzałem, dobra, to już powiedzieliśmy, to możemy, powiedzmy, przeskoczyć kilka rzeczy. I o ile jak najbardziej zgodzę się z tym, bo wiele wątków w Miasteczku Salem jest nudnych, niepotrzebnych, po prostu dennych, ale te wątki właśnie, które były nudne, niepotrzebne, denne, one sprawiały, że ta powieść, może nie akurat powieść, bo to mówimy o filmach, ale poprzednie wersje miały jakąś, powiedzmy, duszę, miały jakiś klimat, wiesz, bo to się wszystko powoli nabudowało. Dlatego wydaje mi się, że akurat Miasteczko Salem idealnie działa jako miniserial, wiesz, tak powiedzmy 4 odcinki 40-minutowe albo 2,5 godziny, a niekoniecznie jako rzeczywiście produkcja, która tam się ma, powiedzmy, w przysłowiowe 90 minut zamknąć. Ale tutaj rzeczywiście inaczej do tego podeszli. Nie było jakichś romantycznych rzeczy, nie było jakichś ciekawych spraw i też to sprawiło, że dużo straciliśmy, ponieważ nawet na początku, kiedy mamy dwie osoby, które mają przywieźć, że to powiem, tę wielką, oczywiście ciężką skrzynię i tak dalej, oni jej przywożą, wrzucają ją do piwnicy, o tutaj coś się dzieje, uciekamy i w ogóle. Nie było, tak jak w oryginalnych produkcjach, nie ma rzeczywiście historii tych osób. No proszę bardzo, nie dzwoń do mnie teraz, sekundkę, wyłączę dzwonek, bo jak to może być, że tutaj jeszcze do mnie się dobijasz, już jest wszystko w porządku. I to niestety sprawia, że tutaj dużo tracimy. Ja wiem oczywiście, że twórcy postanowili sobie za honor, że musimy zrobić tak, ponieważ rzeczywiście to było rozwleczone i zgodzę się z nimi w tym aspekcie, że poprzednie części, poprzednie wersje tegoż dzieła Stephena Kinga, powtórzę po raz kolejny, były za bardzo rozwleczone i nudne, ale czasami trzeba znaleźć ten złoty środek. Wydaje mi się, że akurat poprzednia wersja chyba z 2004 roku, w którym występował Rob Lowe, była dużo ciekawiej zaprezentowana, ale my uwierzyliśmy, bo tutaj mam na przykład informacje, to są jak najbardziej ciekawostki z IMDb. Fandango w ankiecie przeprowadzonej wśród użytkowników uznało tę adaptację za najbardziej wyczekiwany horror 2023 roku, więc rzeczywiście coś tutaj się działo. Tak naprawdę film przeleżał 3 lata na półce i to była jego klątwa, można byłoby powiedzieć, aczkolwiek on początkowo był planowany jako film kinowy, jak najbardziej. Mam oczywiście więcej informacji, zaraz je przedstawię, no ale wtedy się wydarzył niestety strajk aktorów, scenarzystów SAG-AFTRA, no i Max z ramienia oczywiście Warner Brothers, który potrzebował jakichś rzeczy mieć wrzucone na platformę, stwierdzili, no może nie do kina wrzucie to do nas, bo nie mamy co pokazywać. I w marcu 2024 roku magazyn Variety poinformował, że film zostanie wydany wyłącznie na platformę Max w nieokreślonym terminie w dalszej części roku. Później potwierdzono, że będzie to 3 października. Film trafił również do kin w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nie oglądałem go, mieszkam w Irlandii, ale akurat nie oglądałem go.
Variety poinformowało również w październiku 2023 roku, że film może ominąć kina i trafić bezpośrednio do serwisu streamingowego Max. Warner Bros. Opracował go do kinowej dystrybucji, ale po roku oczekiwania na półce adaptacja tak się stała. No i oczywiście to, co mówiłem dalej, że strajk i tak dalej, to się rzeczywiście już potoczyło. I tego mi zabrakło w tym filmie, że wiele wątków pominięto całkowicie, nawet kilka postaci jest pominiętych. Ten Mike, który jest, no powiedzmy, grabarzem, pomocnikiem grabarza, tam rzeczywiście gdzieś wrzuca rzeczy i to wszystko, dziękuję bardzo, nie ma żadnego podtekstu, nie ma żadnych motywów. Okej, w porządku, to się bardzo szybko dzieje i akurat w pewnych momentach aż za szybko mi się wydaje, że rzeczywiście niekoniecznie jest to dobrze. I tak jak mówiłem wcześniej, kilka wątków można byłoby pominąć, bo to rzeczywiście miałoby ręce i nogi, tak? Ale to nie zawsze jest dobra sprawa, bo jest też kilka rzeczy, które mi się bardzo podobają. Jak zastanawiałem się, oglądając poprzednią wersję, czemu ci chłopcy idą przez ten las, czemu i w ogóle, tutaj to jest świetnie pokazane, naprawdę, jak ten gentleman w samochodzie ich wystraszy. No wiadomo, nie rozmawia się z obcymi, więc oni nie mówią z nim, nie wsiadają do jego samochodu i tak dalej, i przez to jest to jakoś w miarę sensownie ogarnięte, w miarę sensownie zrobione, ale nasi bohaterowie, bo to chyba o to najbardziej chodzi, nie mamy czasu, żeby nam ich zaprezentować, wiesz, bo ekspozycja, żeby ich rozbudować, powiedzieć co i jak. Ben Mears, czyli autor, przyjeżdża tutaj szukać informacji do nowej książki, tyle. Koniec, nie ma tego, nie ma żadnego podtekstu, nie ma tej informacji, w ogóle to jest zmienione, że na przykład, że on tam był w tym domu na wzgórzu, tam się coś działo. Nie, tutaj ciężarówka potrąciła jego rodziców, dziękuję bardzo, koniec, kropka i wszystko. Nie ma informacji, o czym ma być ta książka. To akurat było bardzo ważne w stosunku do jego relacji z główną bohaterką, bodajże z Susan. Więc rzeczywiście tutaj to zatraciliśmy i to nie jest akurat zrobione dobrze. No, według mnie akurat potrzeba było rozwinięcia tego jak najbardziej więcej. Cały ten aspekt tego nauczyciela również to jest bardzo, bardzo spłycony. Mamy nauczyciela, który dziękuję bardzo i w porządku, ale nie ma żadnego podtekstu, który jak wiadomo w poprzednich częściach był bardzo, bardzo wyraźnie zrobiony. Czy on był w książce, czy nie, no to już musimy dać znać, bo akurat ja książki z tej książki Stephena Kinga nie czytałem. No ale tak to jakoś było. Również zmieniono kilka scen, tak, no to powiedzmy nie nasz młody bohater wraz z Susan właśnie idą do tego domu, ażeby tak pobawić się z panem wampirem, tylko akurat też tutaj troszeczkę zmieniono. Nie będę do końca wszystkiego zdradzał, bo rzeczywiście nie o to chodzi, ale akurat jest tutaj wiele rzeczy, które zostały usunięte albo zmienione po to, żeby zdynamizować ten film, żeby to było rzeczywiście szybciej, żeby to lepiej się oglądało i według mnie nie zrobili tutaj dobrego wrażenia, jak na mnie, bo akurat można było to rzeczywiście pociągnąć lepiej. Kilka postaci usunięto, no to akurat już nie było rzeczywiście też dobre. Sam w ogóle wątek, przyznam, bardzo niewykorzystanego policjanta. W tej roli William Sadler, którego rzeczywiście pamiętam z wielu ekranizacji Stephena Kinga, no bo to wiadomo, że przecież w Zielonej Mili był wskazany na Shawshank, a ja też przecież pamiętam go z Halloween, Roba Zombiego bodajże, a też z filmu Bez wyjścia z Kevinem Costnerem, z Jimem Hackmanem sprzed wielu, wielu lat. Więc rzeczywiście postać bardzo, bardzo niewykorzystana tutaj i to jak zmieniono jego fabułę, jego historię mi się tutaj nie podoba. Przyznam, że mi się akurat nie podoba to, co zrobili. Raczej to potraktowałem zakończenie, powiedzmy kulminację jego sceny jako żart, taki no, tak zwany comic relief, na zasadzie puścimy oczko do nas, będzie fajnie, będzie zabawnie, będzie śmiesznie. Nie jest, po prostu jest głupio. To akurat jest głupio zrobione i to mi się rzeczywiście bardzo, muszę przyznać, nie podoba. Dr. Cody, Alfred Woodward w tejże roli i ja pamiętam, kiedy oglądałem, to był bodajże Luke Cage. Ona tam grała jedną z antagonistek w tymże serialu i zauważyłem, że ona ma taką manierę i tak samo jak Cezary Pazura po serialu 13 Posterunek, ten Cezary ciągle się za nim się wlecze. Ona ma tak samo taką manierę i muszę przyznać, że nie podoba mi się jej gra aktorska. Ja wiem, że to jest horror i zaraz mi powiesz, stary, co to jest tak, tylko wyłącznie straszak, tutaj nie ma się co, no ale rzeczywiście, kiedy masz osobę, która nie potrafi ci sprzedać, powiedzmy, fabuły, no to niekoniecznie rzeczywiście to się wszystko klei, to się rzeczywiście trzyma kupy. Bardzo w tym filmie podobało mi się, bo jest kilka rzeczy, które rzeczywiście są ciekawe.
naprawdę zdjęcia. Bardzo mi się podobają zdjęcia, kolory są cudowne. Jak tylko zacząłem oglądać, mówię piękny, ten pomarańczowy z niebieskim świetnie współgrają, tutaj mamy czerwony, jest zielony i dobrze, rzeczywiście, jeżeli chodzi o kolory, jest to zrobione cudnie. Jest oczywiście mnóstwo odnośników do poprzednich filmów, bo jest chociażby taka scena, kiedy mamy miasteczko, że taka kamera, można powiedzieć tak jak CCTV, tak jak ta powiedzmy kamera przemysłowa, gdzie obserwuje, i mamy ulicę i tylko światło migające i to przeważnie chyba w każdej z wersji to się pojawia i muszę przyznać, że wygląda bardzo, bardzo ładnie, oraz przejścia, bo to rzeczywiście jak Gary Dauberman przejścia robi pomiędzy scenami jest naprawdę cudownie, bo czasami to wygląda lepiej, czasami gorzej, ale rzeczywiście one są intrygujące, a na dodatek kiedy Ben, oczywiście w tej roli Louis Pullman, tak, to jest syn tego Pullmana, czyli Billa Pullmana, którego możesz kojarzyć chociażby z horroru Wesa Cravena, potem Wąż i Tęcza. Ostatnio robiłem recenzję tejże produkcji. Kiedy on przejeżdża przez miasto, w trakcie i tuż po napisach początkowych przejeżdża obok warsztatu mechanika, w którym trwają prace przy czerwonym Plymouth Fury z 1958 roku, tym samym aucie, które pojawiło się w filmie Christine. Więc rzeczywiście wiadomo, że twórcy stwierdzili, ok, nie tylko zabawa, ale musi być rzeczywiście troszkę puszczenie oczka. No i niekoniecznie, że tak powiem, to mi się podoba. Już abstrahując od całej, powiedzmy, jakiejś tam poprawności politycznej, której akurat jest tutaj trochę, ale nie sprawiło, że jest źle, ale to przede wszystkim jest horror, tak? No i sam zarówno James Wan, jak i Dauberman powiedzieli, że my sprawimy, że wampiry nie będą romantyczne, będą straszne. No i stwierdziłem, ok, no to skoro wampiry, to będzie pewnie dużo gryzienia, bo musi być dużo gryzienia, pewnie się będzie lało dużo czerwonego barwnika, no i będą straszaki, tak? Będą tak zwane straszaki, czyli tak zwane jumpscary, bo to akurat w takich produkcjach działa. No i był jeden, który mnie w pewien sposób zaskoczył, nie przestraszył, ale zaskoczył i jeszcze, no właśnie, jeszcze, nie było jeszcze, naprawdę nie było jeszcze. Ten film nie jest straszny, tutaj proszę bardzo, nie jest straszny, może jest jeden straszak, czyli jumpscare tak zwany, mam napisane, więc jako horror ten film się tak naprawdę nie sprzedaje za dobrze. W ogóle mamy tego wampira, jak zobaczymy jak on wygląda, no to mówię, Blade, pewnie, że tak. Druga część to jest ten cały główny wampir. On dokładnie tak samo wygląda, wiesz. Paluchy, no to już jak samo się niby odcinali od tych wszystkich poprzednich części, no ale jeżeli popatrzymy, no to paluchy jak wiesz, jak w pierwszej części, jak w Nosferatu i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy mówimy o nowym, czy o starym, to jakoś tak rzeczywiście wyglądało. A jeżeli wiesz, no nawet najstraszniejszej postaci dorzucisz tylko i wyłącznie trochę barwnika czerwonego, to nie będzie fajnie, bo mamy tego Barlowa i on tutaj jest tylko i wyłącznie jako po to, żeby tam zjadać i to wszystko. A przecież w poprzednich filmach to była rzeczywiście postać, która miała głębię, miała duszę, tak? Przypomina mi się taka scena z poprzedniej wersji, z jednej z poprzednich wersji, kiedy to Rutger Hauer wcierał się właśnie w tego Barlowa, no i jest starcie z księdzem. No i ten ksiądz oczywiście trzyma ten krzyż, no i tam jest polemika pomiędzy nimi. Ale czy ty masz jeszcze wiarę, ojcze, i w ogóle, i tak dalej. I rzeczywiście to trwa, to fajnie. A tutaj ksiądz bierze, pokazuje krucyfiks, to na mnie nie działa, bo ty nie wierzysz. Okej, koniec. Dużo takich scen jest spłycono po to, żeby zdynamizować akcję i rzeczywiście to nie działa, bo to powinno być pokazane lepiej, ciekawiej. No ja wiem oczywiście, że to był film, wiadomo, że że produkcje Jamesa Wana pewne mają schematy, tak, pewne, że tak powiem, założenia są, no i tutaj tak samo trzeba było się tego trzymać, no ale jeżeli już robisz produkcję, no to dajcie spokój, no raczej powinniśmy dostać dobry film, sensowny, tym bardziej, że to nie jest zrobiony przez zwykłego ziutka, aż nawet sprawdzę, co teraz Gary Dauberman robi, bo rzeczywiście on akurat wraz z Jamesem Wanem cały czas pracują. No nie, tutaj widzę, że tylko Annabelle wraca do domu i miasteczko Salem i na razie nie ma żadnych produkcji w jego planach. Przynajmniej oczywiście chodzi o reżyserskie, a jeżeli chodzi o scenariusz, to tak jak najbardziej są dwa filmy. Jeden to jest Gargoyles, domyślam się, że na podstawie tej postaci z komiksów i z gry, i druga produkcja to jest The Last Train to New York i oba projekty są w fazie preprodukcji, więc pewnie coś takiego się za czas jakiś wydarzy. Ale ten film jest bardziej łanowski niż jako Miasteczko Salem niż Stephen King, bo to, co Stephen King nam daje, my też wiemy oczywiście po obejrzeniu kilku jego filmów, po przeczytaniu kilku powieści, że no to jest chory kotek. Stephen King rzeczywiście ma bardzo mocno pokręcone w głowie i są pewne rzeczy, których on używa albo nadużywa.
stąd chociażby na przykład dzieciaki odgrywają takie bardzo, bardzo ważną rolę w tymże filmie, bo akurat tak to jest u Stephena Kinga, że on z dziećmi to bardzo dużo informacji sprzedaje. No i tutaj też to rzeczywiście jest pokazane. Okej, no ale jak dla mnie ta produkcja ma, parafrazując, ma za mało Kinga w Kingu. Wiesz? Bo dostaliśmy, gdyby ten film się nie nazywał Miasteczko Salem, tylko gdyby on się nazywał Barlow w Tarnowie, też by to nikogo nie ruszyło, wiesz? Nie byłoby tego, że może musielibyśmy zmienić nazwiska, postaci i tak dalej, może kilka miejsc musiałoby być zmienione, ale ogólnie nie, jak najbardziej. Ten film niespecjalnie działa. Nie jest to rewelacyjna produkcja, ale nie jest to bardzo zła produkcja, wiesz? To jest tak, że chciałbym powiedzieć tobie, nie oglądaj tego filmu, albo chciałem powiedzieć sobie, stary, idź obejrzyj, polecam naprawdę, bo to jest świetna sprawa. Znaczy, świetną sprawą jest sub na tym kanale i to byłoby bardzo, bardzo miło, gdybyś to uczyniła, ale nie mogę powiedzieć, że to jest beznadziejny film i nie mogę powiedzieć, że to jest dobry film. To jest takie, wiesz, po środku, 5-6, akurat ja, ponieważ beznadziejny ten film aż tak do końca nie jest, bo ja mówię, jest kilka rzeczy, które mi się podobają. Na przykład mam pokazane, że dużo szybciej przechodzimy do tematu, fajnie, w porządku, ale potem kilka aspektów jest zmienionych. Ta sama matka głównej bohaterki, to co z nią zrobili, to akurat raczej się śmiałem niż mi się podobało. Świetne kolory i przejścia, no to oczywiście jak najbardziej działa im plus. Dużo bardziej zdynamizowany, no to już mówiłem o tym wcześniej. Jest kilka rzeczy, które jeszcze niekoniecznie jest i dużo dobry zwrot akcji z matką. To akurat było fajne, ale to bardziej na żart, wiesz, mam plusy, no i też mam minusy, wiadomo, bo CGI, czyli komputerowo generowane efekty, ta mgła, jak to źle wygląda, naprawdę jak to beznadziejnie wygląda. Niestety nie mam informacji na temat tego, ile ten film kosztował, bo przeważnie takie rzeczy można gdzieś tam znaleźć na oficjalnej stronie, na IMDb, Wikipedii czy gdzieś tak, ale nie ma. Jest tylko informacja o tym, że film zarobił w kinach $851 000, no ale to tylko i wyłącznie dlatego, że był wyświetlany, miał ograniczone właśnie wyświetlanie w Irlandii, a także w Wielkiej Brytanii, więc nie miał szansy zarobić milionów. No, a też nie jest to taka produkcja, która by rzeczywiście mogła dużo zamienić. Pewnie, że tak. No, nie podoba mi się ten motyw z szeryfem, to co mówiłem już wcześniej. Beznadziejna mgła to już mówiłem. I no, co tu dużo mówić. Nasi bohaterowie też nie są za bardzo ogarnięci, ale też tak naprawdę w książce, w poprzednich wersjach też nie byli. Więc ten film, jeżeli chcesz obejrzeć, to tylko i wyłącznie na własne ryzyko. A jeżeli nie chcesz obejrzeć, to też nic nie stracisz, bo na pewno nie jest to najlepsza wersja Miasteczka Salem, jaką do tej pory dostaliśmy, ale nie jest to również najgorsza wersja Miasteczka Salem, wiesz. Więc no tak to się akurat zdarzyło, że ten film, ja akurat nie lubię tego, wiesz, nie lubię tego mówienia, możesz obejrzeć, nie musisz, nie, raczej wolę powiedzieć, tak, idź obejrzyj, albo nie, daruj sobie. No niestety, ten film to jest taki zimno-ciepły, takie ciepłe kuchy, że można obejrzeć, ale jeżeli nie obejrzysz, to nic nie stracisz, więc akurat w tej materii nie będę bardzo pomocny, choć mam nadzieję, że ta recenzja była chociażby w jakimś aspekcie pomocna i rzeczywiście, że dowiedziała się, jak ten nie paszkwil, a jak ten film po prostu wygląda. Dla mnie może być odhaczone takie 6/10 i to wszystko, ale czy do tej produkcji wrócę kiedykolwiek? No oczywiście, że nie. Bo ja już akurat, jeżeli chodzi o Miasteczko Salem, prawie już skończyłem, ale co jest bardzo ważne, na tej liście znajdziesz mnóstwo kultowych horrorów. Obejrzyj, bo większość z nich jest dużo lepsza od tej produkcji.